Tak naprawdę nie idziemy na Kamienito, będziemy gotować Pierogi. na stołówce. Dziołcha, I'm ready. kaj ty na ta szychta jedziesz? Nie mogę się śmiać, bo mi parują. I'm looking for Cześć. Mamy już ze sobą poranną, bardzo wczesną pobudkę. Nasi sąsiedzi byli wręcz zdziwieni, widząc nas o tej porze na zewnątrz. I przyjechaliśmy na Kamienito del Rey. I my z Wojtkiem idziemy, właśnie zaraz dochodzimy do punktu zbiórki. Zaczynamy wyprawę, Jakie są twoje oczekiwania wobec tego szlaku? że będzie super. A myślisz, że się zmęczysz? Ja już się zmęczyłam. Jesteśmy w miejscu, w którym trzeba już założyć maseczkę. I za chwileczkę będziemy wchodzili na szlak razem z naszą grupą. Jesteśmy ciekawi, jak to będzie wyglądało, gdyż to będzie nasza pierwsza wycieczka grupowa po epidemii. Jest tutaj taka tablica informacyjna, która pokazuje, jakie są sugestie, wskazania i na przykład to, że trzeba zachować dystans około 2-3 metrów od osób, które się nie poruszają, a dystans 5 metrów od innych grup, które się poruszają. Także jest to ciekawe. Jeszcze tak dla wyjaśnienia, Kamienito del Rey to ścieżka z wieloma kładkami idąca na skrajach skał. My już przeszkolenia dotyczące zasad bezpieczeństwa. Musimy zachowywać bezpieczny dystans. W niektórych miejscach nie wolno nam się zatrzymywać z powodu ryzyka spadających skał. Więc już zaraz ruszamy. Za mną jest Tama, która tak naprawdę była początkiem powstania w ogóle Kamienito del Rey. Projektant Tamy chciał jak najlepiej wpasować się w otoczenie przyrodnicze, więc użył do jej budowy kamieni, które występują tylko na tym obszarze. Co ciekawe jeszcze, Tama nie ma mechanizmu spuszczania wody. Po prostu w momencie, kiedy poziom wody jest zbyt wysoki, przelewa się ona górą. Czemu tak się Tam cieszysz? już jest kładka nad przepaścią, nad rzeką. I co? Rzeka jest w przepaści.
tym momencie chodzimy po nowym Caminito, które zostało oddane do użytku w 2015 roku. Pod nim zachowano stare Caminito, które było wybetonowane. Natomiast było dużo węższe i bardziej niebezpieczne. Barierka była tylko na pewnej wysokości, nie było żadnej siatki, więc sporo ludzi zginęło chodząc tędy. W najwęższym miejscu stare Caminito miało 60 cm. Także musiała to być niezła przygoda tędy iść. Tak, wszystko widać na dole. Jak widać, dawniej serwisanci nie byli zbyt wysocy. W tym miejscu kończy się stare Caminito, także gdyby nie było tego wyremontowanej ścieżki, musiałbym się dosyć mocno schylić, żeby przejść pod tą skałą. Po polsku Droga Królów, a po angielsku The King's Pathway. Na początku nie nazywało się tak od samego początku. Na początku była to po prostu zwykła droga dla pracowników elektrowni, którzy przemierzali tę trasę, żeby właśnie nadzorować strumyk, czy nigdzie tu się nie blokuje woda do tam. Natomiast nazwa została zmieniona z czasem. W 1921 roku król Alfonso XIII odwiedził to miejsce, niekoniecznie po to właśnie, żeby przejść ten szlak, tylko po to, żeby otworzyć jedną nową tamę, która miała tutaj właśnie być obsługiwana w tej elektrowni, i przy okazji chciał przejść ten szlak. Niestety pogoda była niezbyt dobra, no mniej więcej taka jak dzisiaj, więc udało mu się dojść tylko i wyłącznie do tego miejsca, a później wskoczył na pociąg, którym pojechał dalej do swojego domu. Wszystko to udało się dzięki temu, że inżynier budujący tę trasę zapekał taki piękny most. Pociąg, o którym wspominał wcześniej Wojtek, został wybudowany przede wszystkim po to, żeby transportować węgiel z Kordoby do Malagi, ponieważ Malaga miała bardzo duże zapotrzebowanie w tamtym okresie na węgiel, było to w XIX wieku. Jednak linię kolejową budowano 6 lat i wtedy cały przemysł, który potrzebował węgla, zdążył się przenieść już z Malagi do Bilbao na północ Hiszpanii. Ale nie zbudowano kolei na Marne. Bardzo długo było to jedyne połączenie z Malagi z resztą kraju kolejowe i dopiero w ostatnich latach zbudowano połączenie szybkiej kolei, które biegnie tunelem przez góry. Dzisiaj, czyli 12 czerwca, jest jeden z pierwszych, jak nie pierwszy dzień otwarcia Caminito del Rey dla turystów po pandemii koronawirusa. I jesteśmy też jedną z pierwszych, chyba drugą grupą turystów w tym dniu. Także po otwarciu wszystko zaczęło się troszkę w nowej rzeczywistości. Widać też właśnie, szlak musiał się przystosować dla turystów w tej nowym postpandemicznym otoczeniu, także wszyscy tutaj mamy maseczki. Pojawiły się na szlaku specjalne napisy dotyczące zachowania odległości, a pomiędzy turystami są specjalne reguły właśnie w punktach, w których przewodnicy opowiadają. Jesteśmy w długich rękawach, ja jestem w bluzie, Wojtek w swetrze i mamy na sobie długie spodnie. Jest dosyć chłodno, mimo iż mamy połowę czerwca. Tutaj w tym momencie temperatura odczuwalna to jakieś 16-17 stopni. Podczas gdy w Calecie, z którą opuściliśmy dzisiaj rano, temperatura dojdzie do 25 stopni po południu.
Tutaj maksymalnie będzie to 18. Natomiast nie myślcie, że tak jest tutaj zawsze. Powiedziano nam, że słońce bywa też bardzo ostre i na Caminito del Rey. I na stronie znajdziecie zalecenie, żeby wziąć ze sobą krem przeciwsłoneczny. No, dla mnie jest to zaleta, ponieważ mogę nosić moje zwykłe korekcyjne okulary i więcej widzę. No i w sumie nie umieramy z gorąca. Ta rodzina nie mogła samochodem dojechać do domu, za to miała lądowisko do helikopterów. Król Alfonso XIII nie przeszedł całej ścieżki. Plotka o tym się rozniosła i wszyscy ludzie, którzy chodzili tędy do pracy, zaczęli mówić, że jest to ścieżka, którą chodził sam król. No i tak z czasem ścieżka ze zwykłej trasy do pracy stała się El Camino del Rey, czyli właśnie królewską ścieżką. A co ciekawe, do tej pory żaden król Hiszpanii nie przeszedł jej w całości. Ciekawostka dotycząca króla Alfonso XIII. Król ten był fanem futbolu i swojemu ulubionemu klubowi ze stolicy nadał przydomek królewski. I ten przydomek istnieje do dzisiaj i ten klub to jest Real Madryt. Zostaliśmy oczarowani Caminito del Rey i zdecydowanie polecamy je każdemu odwiedzającemu rejon Malagi. W szczególności jako jednodniową wycieczkę i alternatywę do nadmorskich kurortów. Samochodem jest to tylko godzina jazdy z Malagi, a podziwiane krajobrazy są kompletnie różne od wybrzeża Andaluzji. Szlak nie jest wymagający i osoba o przeciętnej sprawności fizycznej bez lęku wysokości spokojnie sobie z nim poradzi. I'm looking for